Witam wszystkich w nowej serii. Tak oto powracamy do załogi statku kosmicznego Enterprise w grze Star Trek Judgment Rites. Uruchommy. Intro już żeśmy widzieli w poprzednim filmie. I teraz parę słów o samej grze. Jest to generalnie kontynuacja Star Trek 25th Anniversary. Jest to druga część, która jest zbudowana na tym samym silniku. Ta gra jest bardzo podobna do tamtej poprzedniej, jednak ma nowe misje. Po prostu to jest jakby zestaw nowych misji do tamtej gry. I parę usprawnień jeszcze dodali, prawda? I teraz jeszcze na samym początku chciałbym wszystkich tutaj uspokoić. Jeżeli ktoś oglądał tamtą poprzednią serię, to tam bywały takie momenty, gdzie się na przykład zacinałem, za bardzo nie wiedziałem co zrobić, przez parę minut nic się nie działo. Tutaj podjąłem trochę inną strategię, mianowicie najpierw przechodzę tę misję, poza jakby nagrywaniem, a później będę je przechodził jeszcze raz, tym razem nagrywając, tak żebym wiedział dokładnie co trzeba robić. Żebym się po prostu nie zacinał, żeby to było jak najbardziej wszystko płynnie, bezboleśnie i tak dalej. Zaczniemy nową grę. Nowa gra. Jeżeli pamiętamy, w poprzedniej części gry były te takie bitwy kosmiczne. I te bitwy kosmiczne były strasznie głupie, ponieważ one wyglądały tak, jakby były po prostu wciśnięte w tą grę na siłę. To gra się nie nadawała jako symulator walk kosmicznych. Tak więc teraz mamy opcję 3. Możemy ustawić mi te walki kosmiczne na poziom trudny, na poziom łatwy, albo je całkowicie wyłączyć, ponieważ ja nie jestem fanem tych walk kosmicznych, jak zapewne większość graczy, to po prostu wyłączymy je całkowicie. Niech idą w pizdu. Captain's log, stardate 6223.8. We are en route to the glorious Pebble Scientific Academy, where we... Enterprise, this is Captain Luke Rayner of the USS Alexander. We have returned from the future. In 8 days, the United Federation of Planets will be completely destroyed. A new... My God. Captain's log supplemental. We have tracked the Alexander's course to Espoir Station, a scientific research facility in the Omega Maelstrom sector. We are about to set course for that system, hoping to discover the subject of its last ominous message. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominałem. Oczywiście jak na przygodówkę przystało, w tej grze jest bardzo dużo tekstu. To jest wszystko po angielsku i... no cóż, no niestety nie będę tego tłumaczył. Tak więc... no jeżeli ktoś nie rozumie języka angielskiego, tak to raczej nie będzie tutaj jakby czerpał pełni, jakby nie zrozumie o co chodzi w tej grze, nie? Bo jeśli coś tam to oczywiście będę komentował to, no ale przecież nie będę wyjaśniał wszystkich niuansów, które te postacie wypowiadają. Okej, może przede wszystkim zacznę od wyjaśnienia, kto tu się znajduje na mostku. Oczywiście mamy kapitana Kirka. Tutaj jest Czekow, który zajmuje się uzbrojeniem, z którego nie będziemy korzystać, oraz nawigacją. Możemy tutaj dzięki niemu polecieć do różnych systemów gwiezdnych. Oczywiście scenariusz narzuca nam, do jakiego systemu mamy polecieć i próba polecenia do innego systemu skończy się po prostu game overem. Tak przynajmniej jest, jeżeli są włączone bitwy kosmiczne. Co się stanie, gdy są te bitwy kosmiczne wyłączone, to akurat nie wiem. Tutaj jest pan Sulu, który się zajmuje pilotażem. Scotty to jest inżynier, Uhura, która jest jakby oficerem komunikacji i Spock, nasz naukowiec pokładowy. I oczywiście wszystkim postaciom głos podkładają oryginalni aktorzy z serialu, tak? Czyli mamy Williama Shatnera, mamy Leonarda Nimoya, mamy Jamesa Duhana, mamy George'a Takei, Waltera Koeniga i Nichelle Nichols. No i jeszcze jest doktor, którego tutaj nie ma w tej chwili, ale on się wkrótce pojawi, nie? Dr Leonard Bones McCoy, grany przez DeForesta Kelleya. No i jest jeszcze komputer,
któremu głos podkłada też ta sama osoba, co podkładała głos w serialach, tym Star Trek, The Original Series i The Next Generation, i także w filmach, czyli Major Barrett Roddenberry, jeżeli nie pokręciłem nazwiska. Posłuchajmy. Spock, Starfleet rank, Commander, current assignment, First Officer and Science Officer. Dobra, nieważne. Teraz tak, i na pokładzie statku można porozmawiać tylko z 2 osobami tak naprawdę. Te pozostałe służą do wykonywania poleceń, które głównie się wiążą z walkami kosmicznymi, ponieważ my tych walk nie będziemy mieli, tak więc nie będziemy raczej z tych osób korzystać zbyt często, jeżeli w ogóle. Natomiast te 2 osoby, Spock i Uhura, mają czasami coś do powiedzenia na temat misji, tak? Tak więc spróbujmy porozmawiać. Perhaps you should access my library computer, sir. Po co? Orders are to proceed to Espoir Station, sir. Możemy się na przykład zapytać o Espoir. Espoir Station, scientific research station situated near the gravities and proto-universe phenomenon. It is directed by Dr. James Monroe, originally of New Texas, Earth. No okej. To jednak nie jest konieczne do przejścia gry. To w poprzedniej części było to ważne w jednym miejscu, ale nie wiem, czy w tej części to będzie jakoś tak specjalnie po prostu istotne. Przenieśmy się tutaj. No i to jest, ta mapa jest tak naprawdę sprawdzeniem uczciwości, ponieważ my mamy się przenieść do tego systemu Espoir, ale nigdzie nie jest napisane, gdzie jest ten system, tak więc no ja wiem, że to jest ta gwiazda. O. Bez mapy po prostu trafimy w jakieś gówno, nie? Dobra. Captain, I'm receiving a message from the station manager. On screen. Captain, I'm James Monroe, commander of Espoir Station. We've had Elasi frigates harassing us lately. It's good to see a starship in the neighborhood. Do you mind if we come down and take a look at your station? Tutaj czasami jeszcze gra nam oferuje możliwość wypowiedzi, wybrania And why haven't you filed reports with Starfleet? jednej z kilku. To jest jakby odpowiedź na to, co ten gość powiedział. I teraz należy wybierać taką, która brzmi jakby najbardziej grzecznie, o. Bo generalnie tutaj gra przydziela też punkty za wykonanie każdej misji. I serię rzeczy po prostu, które w tej misji możemy skopać, tak żeby nie było game overa. Albo nie zrobić do końca, nie? I po prostu będziemy karani za niedopełnienie jakiegoś tam dodatkowego zadania albo czegoś w tym stylu. Albo właśnie jak będziemy niegrzeczni, to też zostaną nam odjęte punkty. We've heard disturbing reports about your activities. We've come to take a look at your research. Do you mind if we come down and take a look at your station? Czyli tutaj najgrzeczniejszym wyborem jest oczywiście wybór numer 1. Espoir Station would be glad to greet a starship as famous as the Enterprise. We'll send coordinates and you may transport aboard at your convenience. Świetnie. Co macie na ten temat do The mission powiedzenia? of Espoir Station is to study gravity's end, the only known proto-universe phenomenon in the galaxy. Proto-universe phenomenon? I've heard a lot of things, Mr. Spock. The proto-universe phenomenon, or proto-event, is a place where a big bang occurring in another universe deposits matter into ours. It is also noted for intense space-time distortions. The equipment on the station is highly advanced, but they appear to be of non-Federation design. There are areas protected by force fields, which sensors cannot penetrate. Could a rupture have occurred in this proto-event that would destroy this section of the galaxy? That is possible. However, a rupture of that intensity would almost certainly have destroyed the Alexander. We do not have many facts, but those we have do not support that hypothesis. Ciekawe. Mają pola siłowe, które blokują skanery. Na pewno mają coś złego do ukrycia, tak? Ponieważ w świecie Star Treka wszyscy są otwarci na wszystko. Nie ma prywatności. I have coordinates to beam down, sir. No to się transportujemy, tak? W Star Treku się nie teleportują, tylko się transportują. Na jedno wychodzi. Nie jestem pewien, czy tutaj nie powinno być jeszcze... Greetings, Dr. Monroe. I'm Captain Kirk. Yes, it's been made clear who you are, Captain Kirk. Espoir Station is glad to meet you. In fact, we have something interesting to show you. That may be why we're here.
The modified tractor overload beam can be quite lethal, Captain. I suggest you surrender immediately or we will crack your ship like an egg. Why are you doing this? You won't get away with this. How can a loyal Federation scientist do a thing like this? Why are you doing this? Why are you doing this? Actually, Kirk, I'm the one pulling the strings. Verdell. Jim, isn't he that maniac who wanted revenge on you and... I am the one who headed the Verdane program to build our improved versions of your starships. And despite the setback caused by your interference, I survived. I thought you were killed when your pathetic imitation of the Enterprise was destroyed. Fortunately, a Cloak de Lassie frigate transported me before my bridge was destroyed. Fortunate for one of us, that is. You intend to destroy the entire Federation? To jest oczywiście ten doktor, z którym się musieliśmy zmierzyć na końcu poprzedniej części. Jak widać, przeżył pomimo to, że rozwaliliśmy wszystkie statki. Is that the only thing you ever think of, Verdell? Revenge? Of course, Verdell, even surrounded by your goons. You're still too much of a coward to face me. You intend to destroy the entire Federation? Is that the only thing you ever think of, Verdell? Revenge? Chyba druga opcja jest tutaj najbardziej logiczna, najbardziej grzeczna, pomimo tego, że ten koleś jest niedobrym człowiekiem. Guards, put them in the brig and let them rot. O. A to jest właśnie doktor, nie? Welcome to Espoir, Captain Kirk. I've been asked to make certain your stay is uncomfortable. What did you do to Dr. Verdell anyway? 11 years ago, as a lieutenant on the Farragut, I exposed his scheme to overthrow the Verdane Council. They dismissed him from their science council in disgrace. He's vowed revenge ever since. That explains it. Never get involved in politics or get on the good doctor's bad side. It doesn't sound like you care that much for Verdell. Well, he's never been interested in winning popularity contests. By the way, the name's Shem. Manao Shem. Bond, James Bond. Tego człowieka prawdopodobnie będzie się dało przekonać, żeby nas wypuścił. Ale co ja miałem tutaj jeszcze powiedzieć? Aha, ci cali Verdane to są po prostu ludzie, którzy zostali genetycznie zmodyfikowani, żeby byli w stanie przeżyć na planecie, na której są ciężkie warunki. No i jakoś tak się stało, że po tej genetycznej modyfikacji stali się bardziej agresywni, nie? Czyli genetyczna modyfikacja to zło. Nieważne. Okej, zajrzymy... Aha, nie zajrzymy, bo nie mamy naszego plecaka, ale tutaj można wykonywać parę takich różnych czynności. Mamy oko, które daje nam parę informacji. Mr. Spock, wondering why logical solutions never seem to be very good at prison escapes. Tutaj już inny głos mówi oczywiście. Głos jakby narratora, czy tam narratorki. To nie jest głos komputera. Manao Shem, a big security guard. Someone you'd rather not fight. No ale pan Spock by go na pewno pokonał. This is a standard security door with a force field. Pan Spock może wygląda niepozornie, ale jest bardzo silny. I bohaterowie na każdej planszy mają coś nowego do powiedzenia, tak więc zawsze warto kliknąć na nich ustami. If there's ever been a mission that we mustn't fail, this is it. It's somewhat humbling to know that over 100 billion people are depending on you. Captain, I estimate the odds of finding and destroying Verdell's doomsday weapon at 186 to 1. That's better odds than usual. I am factoring in your record at performing nearly impossible feats, Captain. Otherwise, the odds would be 8,552 to 1. What would I do without your encouragement, Spock? I cannot speculate, Captain. Teraz to takie drobne wyjaśnienie, bo Spock jest półwolkanem, a to jest rasa takich istot, które się posługują logiką, tak? Oni kontrolują emocje, po prostu się ich wyzbyli i posługują się tylko i wyłącznie czystą logiką, tak? Koleś jest po prostu chodzącym komputerem. I'm getting a little too old to play hero, Jim. But you do it so well, Bones. Natomiast doktor zawsze lubi na wszystko narzekać. What's on your mind, Captain? Dr. McCoy, he's very sick. Możemy go oszukać. You wouldn't happen to be related to Vakata Sheen by any chance. Albo możemy wykorzystać Deus Ex Machina, czyli jakąś postać, której nigdy wcześniej się nie pojawiła w fabule całej serii. Do you realize that you're working for a madman? When do we... Dr. McCoy, he's very sick. When do we eat around here? Nie, to jest głupie pytanie. You wouldn't happen to be related to Vakata Sheen by any chance. Wybierzemy to. Yes. He was my father. How's he doing?
He's dead. O. He tried to betray the Vardane starship program to the Federation and was executed 9 years ago. I'm sorry to hear that. I knew him when I was on Vardane. He was a good man. Obviously, someone felt differently. Since then, Dr. Burdell took me under his wing. I proved more able as a security officer than as a scientist. Then you should know that Burdell is insane. Kirk powinien powiedzieć, what a shame. Why don't you try coming inside for a moment? Let's see how tough a security officer you are. Wyzywa na pojedynek. What do you think of your father's death? Then you should know that Burdell... Chyba to trzecie jest najbardziej logiczne. How do you think I felt? I called him my friend. He had the courage of his... It must have been difficult having people constantly saying that you are a traitor's son. How many times did Burdell say that to you? To brzmi za bardzo jak manipulacja. Help us avenge his death. 10 years ago, he helped me expose him to the Vardane Council. He died because he was Burdell's enemy, not because he was a traitor. If I can expose Burdell's plans, then your father's name will be cleared. I called him my friend. He had the courage of his beliefs. Tak mi się wydaje, że możemy wybrać albo pierwsze, albo trzecie i to doprowadzi do takiego samego skutku. Wybierzemy to pierwsze. I'm glad that someone has good memories of him. I cannot believe that Vakadashim's son would blindly follow Burdell. I have memories of a man of honor and compassion on a world that did not always admire those qualities. A man whose respect for life caused him to intercede when our landing party faced summary execution, when it would have been easier for him to let us be killed. Możemy zagrać na jego uczuciach. You should have had one of the finest men I've ever known as a father, and instead you were raised by a monster like Burdell. I pity you. No ja po takim tenście by cię trochę zdenerwował. I cannot believe that I have Wybierzemy to memories of a drugie. man. I suppose he deserves to be repaid for his kindness. I'll help you, Captain. Przekabacony. Możemy opuścić cele. To było proste. Tutaj wygląda jakby coś było, ale to nic nie ma. No. I've opened the lockers. Try not to kill anybody. Some of these people are my friends. Although I suppose I may as well start using the past tense. I'll follow after you've used the turbo lift. Turbowinda, tak. Tutaj nie ma zwykłej windy, tylko są turbowindy. Możemy pobrać nasz ekwipunek w końcu. Tricorders and medkit. Taken. To też. Communicators. Taken. Oczywiście nie powinniśmy na razie używać komunikatorów, ponieważ próba komunikacji zostanie wykryta. Phasers. Taken. Dobra, teraz przedstawienie ekwipunku, co my tu mamy. Mamy fazery nastawione na ogłuszanie, drugie fazery nastawione na zabijanie, których praktycznie nie powinno się używać, chyba że przeciwko jakby obiektom nieożywionym albo potworom. Mamy tricoder naukowy, to jest po prostu urządzenie skanujące. Tricoder medyczny, czyli urządzenie skanujące organizm żywy. Mamy komunikator i mamy apteczkę. I to jest taki standardowy ekwipunek, który się będzie przewijał przez wszystkie misje. Zobaczmy, co mają do powiedzenia bohaterowie. Nic. The layout of this base is interesting, Captain. Its modular design makes it easier for a small security detachment to guard. The Vardane values secrecy even more than security. Jim, stop at a place where I can write my last will and testament. Heaven forbid, Bones. I'm not in a talking mood, Captain. I to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o to. Oczywiście tego gościa można było też pokonać i wtedy byśmy mogli mu zabrać kartę. Te drzwi się powinny teraz otworzyć. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć, co to jest. A passcard reader. This device opens the lockers when the appropriate passcard is inserted. A passcard reader. Czyli to otwiera szafki. No, szafki są już otwarte. Możemy to jeszcze ewentualnie przeskanować. Nothing unusual about... Nic. No i to jest oczywiście taki mankament tej gry, że za każdym razem jak używamy tego tricotera, to będziemy musieli wysłuchiwać tego głupiego dźwięku. Dobra, pojawia nam się mapa. Stąd żeśmy wyjechali i możemy iść tutaj i bodajże jeszcze też tutaj. A tutaj nie, pomimo tego, że to jest też na zielono, to i chyba nic nie ma nawet. Zbyt nie wiem, gdzie powinniśmy pójść najpierw, udać się najpierw. Ale chyba tutaj, tak mi się wydaje. No. Tu jest bezpiecznie. Możemy sobie... Nie chciałem replace, nie chciałem save new. Save new.
LP misja. Zestaw 4 drzwi mamy. Zapomniałem, kurde, co jest za tymi drzwiami, ale to można zawsze zrobić z takiego. Na razie tam nie wyjdziemy, to jest ta kwatera tego doktora całego, nie? This door is labeled Special Projects Room. Specjalne projekty. The wall looks very solid. This door is labeled Executive Quarters. Czyli co, kwatery dyrektorów. This door is labeled Crew Quarters. Kwatery załogi. Możemy przeskanować jeszcze tę ścianę. Ja to w sumie zaraz zrobię. A light mounted in the ceiling. No to nawet nie wiedziałem, że można to zrobić. Że to jest taki obiekt. Be careful. This looks too quiet. Kirk zawsze podejrzliwy. Well, Spock, what do you suggest? We should attempt to gather evidence that Dr. Burdell is planning to commit genocide. Others may help us if they are confronted with the scope of Burdell's misdeeds. We must find out what Burdell's plan is. If we could find the central computer records, we may be able to tap into them and learn his exact plan. We need to shut down the tractor beam that is currently holding the Enterprise. Until the ship is freed, our options are limited. We should not forget that we need to be able to communicate freely with the ship. It will be necessary for us to neutralize any source of interference. Our chief priority is to find the reason for the Holocaust that was reported by the Alexander and stop it from occurring. Czyli Spock wymienia tutaj wszystkie cele misji, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Oczywiście na samym początku nie mamy nic zrealizowane, że wymieniał wszystkie cele misji. I'm afraid that the social Darwinists have never impressed me, Jim. Building a better human on the inside is far more preferable to improving his physical traits. Originally, Doctor, Vardane was a very harsh environment. The Vardane claimed that the original human settlers required genetic engineering to survive. Living only to survive is a poor life indeed, Spock. No właśnie to nie wspomnieli tutaj o tym, o czym wcześniej ja sam wspominałem. Zeskanujmy ścianę. The wall is made from solid duranium steel alloy. Its structural integrity appears to have been weakened by a time-space phenomenon. But this section of wall is still strong. I światła. The light is composed of a Kelvium magnesium alloy using an externally mounted Argenta power converter to feed from the cosmic rays that are bombarding this station. A most efficient design. You almost sound pleased, Spock. Pleasure would be an emotion, Doctor. I am, however, impressed by their efficiency. And they make the trains run on time, too. Generalnie w tej grze można punkty dostać dosłownie za wszystko. Dlatego należy skanować wszystko, oglądać wszystko i tak dalej. Jeżeli coś skopiemy, to zazwyczaj włącza się taka złowieszcza muzyka. Co jeszcze? Aha, no i za każdą misję możemy dostać maksymalnie 4 punkty. 4 punkty to jest ocena równoznaczna z ideałem, że lepiej już się zrobić nie dało. No ale to się nie zawsze udaje, nie? I niestety nie wiemy tak naprawdę co zrobiliśmy źle, tak więc jeżeli chcemy osiągnąć maksymalną ilość punktów, to zazwyczaj albo trzeba spojrzeć do solucji, albo po prostu każdą misję przechodzić po kilka razy, szukając tej jednej rzeczy, którą zrobiliśmy źle. Nie zawsze jest to oczywiste, niestety. Dobra, zaczynamy od oglądania może. This appears to be a synthesis between a computer and a musical instrument. A Kikilian. How rare. What is it? It has many uses, Bones, but it's most commonly used as a mood inducer. It emits subsonic vibrations at a wavelength that stimulates the emotional centers of the human brain. Maybe we could use it on the Vardane. The effects of a Kikilian are not significant enough to radically change emotional states. If it had such abilities, logic would suggest it would have wide use as a narcotic. Well, that's one great plan that's gone down in flames. A food synthesizer. Replikator po prostu. An atmospheric purifier. It is capable of removing contaminants from large quantities of air or water in less than a second. It carries the brand of the Save a Ship Manufacturing Corporation. Now, why would you need an atmosphere purifier on a space station?
The filter should be built into the life support system. I suspect it could help someone with extreme allergies. Ale alergie na pokładzie stacji kosmicznej to jest takie trochę dziwne też. A tak poza tym to jest, ten przedmiot jest taki niefortunny, bo on jest bardzo podobny do tego podłoża tutaj i czasami można się po prostu nie zorientować, że to tutaj leży i że trzeba to wziąć. A comfortable pseudo-leather chair. Pseudoskóra. Library monitors. These data screens provide information and entertainment for board executives. A bed. A bed. A selection of bound technical printouts. One of the technicians really loves his work. A large potted plant is hanging from the wall. Somebody has a green thumb here. You mean to tell me there are Verdane who are interested in something other than eugenics or military conquest? Bakadashi was proof of that. Unfortunately, it cost him much. Oh. Teraz tak, tą ręką możemy też podnosić przedmioty. I tutaj chyba będziemy musieli wziąć to, jednak zanim to weźmiemy, to zrobimy skanowanie tego obiektu. Jak zresztą wszystkich innych. Czasami się to właśnie kończy w ten sposób. The food synthesizer is working perfectly, Captain. To nie będzie potrzebne. Od razu mówię. Nothing unusual about that. Książki. The paper is Altarian in origin, Captain, which is not unexpected, given that Altarian transporters service this station. The database contains common entertainment and informational programs. There is no link to any of Burdell's other files. Czyli useless po prostu, bezużyteczne. A Malboralian desert creeper. They require little water and can go months in between watering. This is quite a robust example, Captain. Jak na kaktus, to nieźle zielony jest. I detect what appears to be Andorian barbicide in this cabinet. That's a rather powerful drug. I didn't realize the Vardane were into drug smuggling. This could be a private matter, Captain. Also, the Elasi are known to smuggle this drug. Jim, there is a legitimate use for barbicide in treating severe allergies. Kolejny dowód na to, że ktoś ma alergię, tak? Co to jeszcze można przeskanować? Krzesło? Łóżko? Nothing unusual about... Krzesło? You may find this fascinating, Doctor. The chair has an antibacterial system built into it. No jeszcze medycznym terykoderem można by spróbować Jim, you roślinę. don't suffer from hay fever, do you? Your nie. records should show that I don't, Bones. Why do you ask? Well, somebody on the station does, and that's why the filter's set up in here. The Malborian creeper here is producing pollen at an incredible rate. I've never seen anything like it. Another Vardane improved life form. Can't they leave anything alone? Most of the time, no. Być może za to dostałem właśnie punkt dodatkowy. Zobaczmy, czy można podnieść te narkotyki, które są. Nie? No. Czy tak? It's locked. It's locked. No to może Spock to otworzy. No Spock to jest pan złota rączka. I am unable to unlock it, Captain. It has a brain path scan lock. Only someone with specific brain patterns could unlock this. Co za pech. Dobra, weźmiemy ten przedmiot. To generalnie nie jest przedmiot do wykonania tej misji. Ale być może uda się to odblokować, bo generalnie ta gra się różni tym od większości przygotówek, że tu jest wszystko bardzo logiczne, czyli można drogą jakby dedukcji po tym, co te postacie mówią, można wywnioskować, co trzeba dalej zrobić, tak? Nie ma jakichś głupich sytuacji, że na przykład trzeba rzucić kamienie w małpę, żeby małpa się wkurzyła, strąciła kapelusz piratowi, z kapelusza, żeby wypadło pióro i tym piórem będziemy mogli zatkać jakieś dziurę w statku na przykład, nie? No effect. Tak więc w tej grze coś takiego nie występuje. Scotty would love to get his hands on these. He probably has them already. Well, I wonder if there's anything useful in this data bank. To jest bezużyteczne. Negative, Captain. The database contains common entertainment and informational programs. To już słyszeliśmy. Może jeszcze na tym I've zagrać. heard about these. Let's try. Ow!
Sorry, Bones, I must have hit the key that stimulates the pain center. Nie wiem, czy to odbiera punkty, ale chyba nie. Tutaj jeszcze coś jest, nie? A nie, to się nie zapala nawet. I don't think I'm hungry right now. A doktorem? I am hungry. Bones, one of the Vardane's tricks when there is an escaped prisoner is to make sure that all food synthesizers produce drugged food. One bite, and you'll be sleeping for the next 12 hours. Well, I guess I'm full. May I ask how you obtained that knowledge, Captain? This isn't the first time I've been an escaped prisoner at the Vardane, Mr. Spock. Za to też prawdopodobnie mogliśmy dostać jakieś punkty. Mamy ten oczyszczacz powietrza. Rośliny też chyba nie... The pot and its holder are firmly attached to the wall. No, tak więc... Aha, jeszcze możemy wykonać tę gadkę, tak? Does anyone have any suggestions? Spock? We should attempt to gather... To już było. Spock? We should attempt to gather evidence that Dr. Tak. Well, Bones, do you have any ideas? I'm not a religious man, Jim. But a few prayers couldn't hurt us right now. Dobrze. No to pomieszczenie załatwiliśmy, ewentualnie jeszcze może się tutaj wrócę, jeżeli wykombinuję, co z tą szafką można zrobić. No, nie pomyślałem o tym wcześniej, nie? Że tutaj można spróbować coś z tym po prostu zrobić. Wejdźmy teraz tu. I tutaj mamy... potwór. Nice looking animal. A most deadly beast. Almost as deadly as some of the predators on Vulcan. You know, Jim, I really could have done without meeting this thing. Come on, Bones, it'll build character. I have quite enough character, thank you very much. I teraz uwaga, uwaga, proszę słuchać uważnie. I think that's I'm going to do horrible things to your anatomy in the language of the Antarian man-killers. Urwał się z duma. A mutated Antarian man-killer. An improved version of one of the most feared animals in the galaxy. Jaki brzydki. Możemy go spróbować zeskanować. I detect a great deal of augmentation in the creature's anatomy, Captain. Augmentation. The device appears to be involved in genetic research, Captain. It inserts mutagens into genes and monitors their progress. The device is empty. To chyba raczej też nie będzie użyteczne. This is the control for the special weapon that is holding the Enterprise. A force field prevents our access to the controls. Captain, my tricorder indicates that the force field controls can be neutralized in the station's security center. Okej, czyli będziemy musieli wyłączyć to pole siłowe, ale znając życie, gdy wyłączymy to, wyłączy się również też i to. Czy tutaj można coś jeszcze zrobić, na przykład z tym? I cannot say that I've ever encountered this technology before, Captain. No, chyba się jednak nie będzie dało nic zrobić. My God, it's not just an Antarian man-killer. You should see some of the generic engineering they've done to it. They've actually made it deadlier. A formidable achievement in genetics, Doctor, given that the species is renowned throughout the galaxy as one of the most powerful and dangerous predators in known space. There are reasons why the Federation monitors genetic research, and this thing is one of them. Tak. Save new, replace. Chociaż po co robić coś takiego dużego, jak można zrobić malutką bakterię, która zabije wszystkich? LP misja, tak? Tak, dobra. Wchodzimy teraz do czerwonego. Pomimo, że czerwony wygląda groźnie. No wonder the Klingons have such a bad temper. We'd better be quiet. There's a gentleman on the bed who might quarrel with us if we wake him up. Tak, może się z nami pokłócić, jeżeli go obudzimy. Zobaczmy. He looks sick, Jim. Wygląda chorego. No to zeskanujemy go. No wonder he's not on duty. He's suffering from cervix toxemia. He must have spent some time on Rigel 8. Think he'll get up? He's under heavy medication, Jim, but with Verdane physiology, you can never tell. Jak się obudzi,
to wezwę kolegów i będziemy mieli przerąbane. A ty, co mi na jego temat powiesz? Nic. Dobra, zrobimy taki patent, spróbujemy. Bo ja w sumie nie wiem, czy to się uda tak naprawdę. Najpierw Spock. Tylko, że on się zbudzi, tak? Aha, bo on oczywiście jest też telepatą, czyli jest w stanie jakby złączyć się umysłami z drugą osobą i przeczytać ich myśli, nie? A co się stanie, jeżeli użyjemy apteczkę na chorej osobie? This will keep him unconscious. I can't cure him with a med kit. His infection is not easily treatable. Aha, czy już się nie obudzi po prostu. A teraz? Połączyć się z nim? Nie. No dobra, możemy sprawdzić, co tu jest skutcznie. Czyli po prostu kukły. A target for laser firing practice. A small shifting holographic bullseye is certain to challenge even the most skilled marksman. Jeszcze to. A food synthesizer. Storage modules. Storage modules. Dobra, sprawdzamy. Nothing unusual about that. Nic. Lalki. Nothing Nic. To. Nothing Nic. The module is made from solid uranium steel alloy. Its contents are clothing of a wide assortment of fabrics. Czyli nic interesującego. Przede wszystkim tak, to oczywiście ciężko się domyślić w pierwszej chwili, ale to jest przedmiot, który można zebrać i włożyć do kieszeni. To jest głupie, ale to się da zrobić. The dummies are not easy to carry, but you manage. No właśnie, mi od razu zniknęły. Drugi patent, który można zrobić, to jest ta tarcza. Spróbujmy tutaj strzelić, skoro to jest tarcza strzelnicza. Captain, they might track us by phaser discharges. I strongly recommend against using them unless absolutely necessary. No, masz rację, spoko. I teraz tak, ten replikator tutaj, jeżeli go użyjemy, jakby nie odurzając tego gościa, to wtedy ten gość się obudzi, będzie krzyczał. Ale dopóki śpi, spróbujemy to użyć. Seems to be broken. Tylko, że jest zepsute. The target is... No ja nie wiem, po co jest usypianie tego faceta, to tak naprawdę nic nie daje. Tam nie wyjdziemy, jak już mówiłem. Być może uda nam się wyjść jeszcze tutaj, bo to wygląda jakby były drzwi, ale najprawdopodobniej to się nie uda zrobić, ponieważ na mapie było widać, że no właśnie, że tam jest, że tam nie ma wsparcia dla życia. Nie ma po prostu wysiadła klimatyzacja, czy jest próżnia tam, nie? Najprościej mówiąc. W każdym razie myślę, że już dosyć dużo w tym odcinku zostało przedstawione i rozdzielimy tę misję na 2 odcinki, może nawet na 3. Tak z początku myślałem, że będzie jedna misja, jeden odcinek, no ale te misje są jednak trochę długie, nawet jeżeli się wie już, co trzeba robić. Tak więc do następnego.